Słuchajcie, ten film miał nigdy nie powstać. Nigdy nie spodziewałem się, że poświęcę film na funkcję w jednym aparacie. Jest tutaj taka funkcja aspect ratio i jeżeli ustawicie sobie tryb fotografowania czysty RAW, to pokrętło, które jest nieprogramowane, po prostu nie działa. Od samego początku ja uważam, że to robi bardzo złe pierwsze wrażenie. Ten aparat kosztuje 23 tysiące złotych. Ustawiacie w nim funkcję RAW i jeden z głównych komponentów po prostu przestaje działać. Nie dzieje się nic. Żadne informacje nie wędrują do RAW-a, nie ma tam żadnych nowych metadanych, żadnych informacji o zmianie kadrowania, nic. Trzeba uruchomić RAW plus JPEG, żeby to wszystko zaczęło ładnie grać. I powiem Wam szczerze, że ja od początku ta funkcja nie dawała mi spokoju. Zastanawiałem się, jakie są przyczyny tego, że to nie działa, bo nie układało mi się to absolutnie w jakąś taką logiczną całość. Zadałem pytanie na grupie Fujifilm GFX User Group i od razu zostałem zaatakowany i stłamszony. Generalnie ten temat podnoszony na tej grupie jest wygaszany błyskawicznie na takiej zasadzie, że to jest tylko do JPEG-ów. Powinieneś to wiedzieć. Gdybyś wiedział, jak działa ten aparat, to byś nie zadawał takich głupich pytań. Nic się nie dzieje, że fotografujemy w JPEG-ach i RAW-ach. Oczywiście, nic się nie dzieje, spokojnie. Ale ja bym chciał poznać przyczyny tego, że tak jest. No więc odesłano mnie do statementu jednego z bardzo znanych, no nie ambasadorów, ale ludzi związanych z Fujifilm, który również był obecny na Fujifilm X Summit. I po przeczytaniu tego statementu, osoby, która jest obdarzona bardzo dużym zaufaniem, zrozumiałem, że ja muszę nagrać ten film, żeby chociaż moja polska widownia nie powtarzała tak karygodnych bzdur. Nie jestem porażony tym, że ten człowiek to napisał, bo to jest po prostu dla mnie, to nie mieści mi się w głowie. Postanowiłem zbadać ten temat. Poświęciłem na to 4 ostatnie dni, kawałki nocy. Napisałem kawałek softu, żeby dowiedzieć się, jak to działa i ten film nie jest o problemie. Ten film jest o tym, jak działa dzisiaj Fujifilm w kontekście pokazywania Wam podglądów. Okazuje się, że temat nie jest taki prosty. Ja naprawdę byłem w wielu miejscach troszeczkę zaskoczony. Na samym końcu, chyba jako jedyna osoba dzisiaj, odpowiem Wam, dlaczego ta konkretna funkcja nie może działać w trybie RAW. Bo znalazłem odpowiedź na to pytanie. Jest jeden, jedyny sensowny powód, dla którego to nie działa. I absolutnie ten powód nie nazywa się, bo ta funkcja jest tylko do JPEG-ów. To jest najbardziej powielana bzdura, jaką możecie usłyszeć. Dla mnie największej pikanterii całej tej sprawie dodaje fakt, że bliźniacza funkcja, która nazywa się crop i powoduje, że macie przybliżony wycinek kadru, bezproblemowo działa w trybie RAW. I to jest taki moment, kiedy Fujifilm próbuje mi powiedzieć jedną rzecz. Potrafimy wykrywać Ci oko, potrafimy wykrywać Ci głowę, kotka na drzewie, samolocik na niebie, mamy AI, nasze algorytmy się uczą. Potrafimy w trybie RAW pokazać Ci cropa, czyli wyciąć kawałek kadru. Ale niestety nie potrafimy pokazać Ci funkcji aspect ratio, która zasadniczo jest tak samo funkcją kropowania, tylko w innych proporcjach. To jest dokładnie ta sama z technicznego punktu widzenia. Gdyby ktoś mi kazał jako programiście napisać tą funkcję, zaimplementowałbym klasę i w implementacji jedynie czym by się różniła, to proporcjami ramki, którą muszę wyrysować. W ogóle mi się to nie klei w logiczną całość. I to jest powód, w który nie mogłem po prostu zaakceptować tego przesłania, które dostałem zwłaszcza w tym, powiedzmy to, oficjalnym stanowisku na grupie Fujifilm GFX User Group. I dlatego też powstał ten film. Nie będzie romantycznie, nie będzie o fotografii, będzie o tym, jak działają Wasze aparaty. Myślę, że to też jest ciekawe, bo będziecie potrafić też fajnie odbić piłeczkę w rozmowie z kimś. A przede wszystkim jest to dokumentacja mojej pracy, która mnie wyjątkowo satysfakcjonuje, a fakt, że znalazłem odpowiedź, jest dla mnie już największą nobilitacją. Dla tych z Was, którzy nie chcą tracić czasu, w ogóle nie przejmujcie się tym. Ja nie patrzę na te cyferki i inne rzeczy pod tymi filmami, więc będę je robił bez względu na to, że tam jest 2, 5, 1000 czy Bóg wie ile, nie obchodzi mnie to. A mam nadzieję, że Wy zgromadzicie też trochę więcej wiedzy po prostu, jak działa sprzęt, którym Wy się na co dzień posługujecie.
Ponieważ ten statement jest traktowany przez wielu użytkowników funkcji Fuji jako prawda objawiona, ja się będę do niego odnosił, bo tak naprawdę chciałbym z nim podjąć jakąś polemikę. No i oczywiście on się rozpoczyna, nie będę czytał go po angielsku, od takiego wstępu, że tutaj nie chciałem komentować tego i nagrywać, odnosić się do tej funkcji związanej z JPK-ami, RAW-ami, ale jest tyle wątpliwości i niezrozumienia, uwaga, niezrozumienia, że chciałbym podzielić się z Wami takim backgroundowym info, które otrzymałem. Czyli to ktoś podpowiedział mu to. No i na początku jest powiedziane, że wcześniej Fujifilm używało tylko RAW-ów do generowania podglądów i przez to Wasz aparat był znacznie bardziej ograniczony, no bo nie mogliście zoomować, nie mogliście zobaczyć detali swojego obrazu, scrollować się po tym wszystkim i żeby zredukować obciążenie aparatu wynikające z konieczności renderowania RAW-a dla takich funkcji jak zoomowanie, podglądanie, i obciążenie procesora i co za tym idzie oczywiście to jest zużycie energii, baterii. Fujifilm zdecydowało się, aby platformę tego podglądu oprzeć na JPEG-ach. No, czyli to jest ruch Fuji w kierunku user experience, żebyście się czuli z tym lepiej. A w związku z tym, że w GFX-ach ten RAW jest jeszcze większy, no to kurde, przetwarzanie go w korpusie naprawdę jest już bardzo obciążające i to nie ma sensu. I teraz dzięki temu, że macie właśnie tego JPEG-a, możecie się bardzo tam wzoomować w obraz, oglądać piksele z bliska. Wszystko działa bardzo smoother, czyli bardzo gładko. Ja Wam wytłumaczę, skąd ta gładkość działania, bo to jest bardzo interesujący wątek. A unikamy przetwarzania dużych plików RAW. No i to dostarcza nam znacznie lepszych wrażeń, oszczędza baterię, dzięki temu nasza bateria żyje dłużej. Na tym się na razie w tym statemencie zatrzymam. Żeby odnieść się do tego fragmentu, tego statementu, musimy zrozumieć, jak działają RAW-y w naszym aparacie, kiedy używamy tylko trybów RAW, no bo wtedy podgląd też działa, a tego słynnego JPEG-a nie ma, a my z jakiegoś powodu możemy się wscrollowywać. No i z tego statementu wynika, że tam za każdym razem przetwarzany jest ten RAW, że on jest wywoływany w tym aparacie za każdym razem, jak my naciskamy przycisk play. Oczywiście jest to bzdura. Ja postanowiłem sięgnąć do RAW-a. Najpierw przeanalizowałem sobie, jak działa taka open source'owa biblioteka Libro, na której postawiony jest Darktable. Darktable to jest taki soft open source'owy, który pozwala Wam również wywoływać RAW-y zupełnie za darmo. On pod spodem używa takiej biblioteki do przetwarzania RAW-ów. No i sięgnąłem sobie tam do takiego fragmentu, gdzie wyciągane są miniaturki obrazu. Dalej sięgnąłem po standard plików JPG, bo chciałem koniecznie dotrzeć bezpośrednio w RAW-ie do bajtów, które są podglądem, żeby Wam powiedzieć teraz, czy te pliki, które są zatopione w tym RAW-ie faktycznie są takie bezużyteczne, faktycznie są takie małe. Wy je czasami widzicie. Jak importujecie sobie obrazek do Lightrooma, to jest takie mignięcie. Najpierw macie plik, na którym widzicie ładne zdjęcie, swoją symulację, a po chwilę te wszystkie pliki szarzeją. To jest ten moment, w którym Lightroom generuje już własne podglądy, ale bazując tylko na pliku RAW. W pliku RAW, plik RAW to nie są tylko surowe dane obrazu. Ja mogę Wam nawet powiedzieć, że obraz RAW nie ma tak naprawdę wizualnej reprezentacji. To jest tylko struktura danych, która jest interpretowana przez wywoływarkę. Wywoływarka wie, jak czytać te bajty i jak skonstruować z nich dla Was podgląd kolejnego JPEG-a, który ma pewne narzuty w postaci krzywych, współczynników światła, cieni i tak dalej, i tak dalej. I my, jako użytkownicy, kiedy majdamy suwakami, też nie pracujemy na RAW-ie. My nie zmieniamy tej struktury. My zawsze zmieniamy metadane, czyli obok RAW-a powstaje plik opisu metadanych, który zawiera informacje, jak użytkownik dla tego pliku zmienił suwaki i program wie, jak Wam wtedy ten kawałek RAW-a pokazać. A sam RAW składa się z metadanych, czyli tego, co nazywamy takimi EXIF-em. Tam jest opis różnych rzeczy, na przykład tam znajdziecie również pole Raw Image Aspect Ratio, które mówi, jakie proporcje obrazu ma Wasz RAW. To też jest dosyć istotne. Kawałeczek dalej znajduje się JPEG, który jest wywołany w puszce. On służy do podglądu dla tych wszystkich programów i dla Waszego aparatu, kiedy nie macie tego dużego JPEG-a, o którym tutaj wspomina ten pan. Ja postanowiłem sobie go wyciągnąć.
wiedząc już jak go szukać, wiedząc, że on tam można go rozpoznać po 3 bajtach początku, 2 bajtach końca, nie ma w headerze informacji o jego długości, napisałem sobie swój program, który przetwarza tego rawa, potrafi na chama wyciągnąć te bajty, zapisać je w postaci JPG, no i widzicie jak to wygląda po wyciągnięciu. Ten JPEG ma 4000 pikseli na 3000 pikseli, czyli to jest 12 megapikseli. To znowu nie jest tak mało, to jest 12 megapikseli. Jeszcze do niedawna i czasami teraz posługujemy się, co jeszcze udowodnię w kontekście tego aparatu, nawet obrazkami o mniejszej rozdzielczości. Czyli no jakby to stwierdzenie, że to jest za mało, żeby zoomować, jest bzdurą. Po prostu bzdurą. Oczywiście fajniej mieć więcej i zaraz zobaczymy na przykładzie, kiedy mamy JPEG plus RAW, że tam możemy trochę jednak więcej zobaczyć na tym JPEG-u, ale 12 megapikseli moim zdaniem to jest całkiem wystarczająca liczba, żeby ocenić, czy obraz jest ostry, nieostry i sprawdzić walory związane z kompozycją. Więc ten argument jest totalnie, wiecie skąd. Co dalej? Jak już sobie wyciągnąłem tego JPEG-a, to postanowiłem również napisać sobie drugą część mojego programu, która potrafi wziąć JPEG-a i wgrać go z powrotem do RAW-a. To wszystko po to, żebyśmy mogli przygotować takiego złego RAW-a, zmanipulowanego, który posiada inny podgląd i inny RAW, który będzie wywoływany. Ja Wam zaraz to pokażę, jak wygląda to w aparacie. Natomiast na tym przykładzie teraz w Windowsie widać, jak to fajnie działa. Tutaj macie RAW, który został zmanipulowany przeze mnie. On tą część związaną z JPEG-iem posiada inną. Ona się wyświetla chwilkę, dopóki Windows nie wyrenderuje sobie swojego własnego podglądu opartego na surowych danych. I to jest właśnie to mignięcie, które zobaczyliście. Ten obrazek został zastąpiony właściwym. Jeżeli wgramy sobie teraz, ja przenoszę pojedynczy plik na karcie do mojego aparatu. Tam jest tylko jeden plik, to widać na liczniku ujęć. Wyświetla nam się fałszywy podgląd. Ale jeśli wejdziemy w funkcją Q do opcji wywoływania RAW-a w aparacie, pokazuje nam się na razie ten fałszywy. Przechodzimy do opcji wywołaj. Taram, padąc. Mamy zupełnie inny obraz. Czyli mój zmanipulowany RAW zadziałał i on zadziałał tylko w jednym celu. Żebym udowodnił Wam, że kiedy naciskacie podgląd, dane nie są wywoływane. One są wywoływane tylko raz, jak robicie zdjęcie. Ewentualnie jak wymusicie to właśnie tak jak ja teraz, wywołaj jeszcze raz plik, bądź kiedy korzystacie z takiego softu XRAW Studio, który pozwala wywoływać RAWy w Waszym aparacie. To są tylko 3 sytuacje, kiedy RAWy są wywoływane, bo to jest zbyt obciążająca operacja dla tego korpusu. Mogę Wam to udowodnić w jeszcze jeden sposób. Jest taka funkcja, która zabija każdy korpus Fujifilm. To funkcja przejrzystość. Jeżeli sobie ją uruchomicie, to Wasz aparat dramatycznie zwolni. Zamiast zapisywać RAWy szybko, zapis będzie trwał 1 sekundę. To jest częsty problem, bo użytkownicy nagminnie do mnie przychodzą i mówią: Paweł, kurde, coś się stało z aparatem. No funkcja przejrzystość, clarity, potrafi zarżnąć i zarzyna każdy aparat. Wtedy zapis pojedynczego zdjęcia trwa sekundę. I to jest dowód na jedną rzecz, że ponieważ kiedy to zdjęcie wyświetlamy drugi raz, ono pojawia się szybko. Nie trwa to już 1 sekundę, bo ono nie jest nigdy drugi raz wywoływane, więc jakby ten argument jest tak chybiony, jak chyba tylko można chybić. Słuchajcie, teraz jeszcze na chwilę wrócimy do statementu, bo tutaj jest powiedziane, że dzięki tym nowym funkcjom podglądu opartym na dużych plikach, te funkcje crop i aspect ratio mogą działać, bo w przypadku czystych plików RAW one nie działają. To jest też bzdura i to jest bzdura pokroju osoby, która nigdy nie trzymała 100RF w ręce, bo funkcja crop działa. To jest początek całych moich wątpliwości polegał na tym, że właśnie crop bardzo ładnie działa. Uruchamiam cropa, widzę go w trybie RAW, odpalam sobie podgląd i mam wyrysowane okienko i spodziewałem się, że dla funkcji aspect ratio będę miał szersze okienko albo wyższe okienko w zależności od proporcji. Więc tego fragmentu to w ogóle nie rozumiem, bo to jest, no już, dobra, zostawmy to. Dzięki temu, że ja napisałem sobie ten program, który potrafi wziąć mi JPEG-a i włożyć do RAW-a z powrotem, no to wiadomo, że mogę żonglować, podmieniać, robić cuda. I teraz pokażę Wam,
Jak działa funkcja z dużymi JPEG-ami? Jak działa ten podgląd? Tam jest powiedziane, że dzięki temu, że jest ten podgląd duży, mamy wrażenie takiej płynności działania, że to wszystko oszczędza naszą baterię, no bo wiadomo, tak, generowanie tego RAW-a za każdym razem, co już powiedzieliśmy sobie nie jest prawdą, zjada nam baterię w korpusie. No dobra, to zobaczmy. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą można zrobić, żeby w ogóle podglądnąć sobie z takiego inżynierskiego, złośliwego punktu widzenia, jak działa ta funkcja podglądu, to zdając sobie sprawę, że ona tak naprawdę realizowana jest po nazwie, czyli mamy przedrostek jakiegoś pliku, nawet niech on się nazywa dupa1 i RAW przez F na końcu, jemu odpowiada plik dupa1 JPG. I Fujifilm bierze przedrostek, dokleja JPG i wie, że na karcie ma szukać takiego pliku i nam go pokaże. Więc jakbyśmy sobie coś narysowali na wszystkich wygenerowanych JPG-ach, które mają swoją parę w postaci RAW-ów, no to będziemy widzieć, jak wygląda podgląd. Teraz na to patrzycie. I tutaj ciekawa rzecz. Przed wyświetleniem każdego pliku, na którym ja coś narysowałem, jest takie mignięcie, czysty plik. No to cholera, skąd on się bierze? Przecież ten cudowny duży JPEG miał rozwiązać wszystkie nasze problemy. To dlaczego widzimy pod spodem czysty plik, jak ja teraz na każdym z nich coś narysowałem? No, używany jest jeszcze jakiś mały plik, żeby zapewnić Wam takie poczucie, że Fujifilm działa szybko. I Fujifilm najpierw ładuje coś małego, a później nadpisuje to czymś dużym, czyli sięga po JPEG-a 2 razy. To jest ta słynna oszczędność baterii, o której wspomina ten pan. Pamiętacie, że tamten plik miał 4000 na 3000 pikseli, ten, który jest osadzony w RAW-ie, tak? Ten duży potrafi mieć 100 megapikseli, albo ileś tam mniej, ale znacznie więcej niż właśnie ten nasz mały. Ta operacja nigdy nie będzie z punktu widzenia oszczędności baterii bardziej oszczędna. Ona zabiera więcej czasu. A druzgocący dla tego stanowiska jest fakt, że widzimy już, że zanim załaduje się ten duży plik, to czytany jest jeszcze mały. Czyli to jest robione 2 razy. Czyli to jest degradujące dla naszej baterii, a nie pomaga jej w niczym. No, to już tak wiecie, że nie pomaga nam to oszczędzić baterii. Dobra, idźmy dalej. Tutaj generalnie, jak już wiedziałem, że tak to działa, postanowiłem sobie sprawdzić, co się stanie, jak ja podrzucę ten mój zmodyfikowany plik, gdzie mam RAW-a od czegoś innego, podgląd od czegoś innego i dodatkowo dokoptuję do tego jakiegoś dużego JPEG-a. I mój świat runął w gruzach. Myślałem, że wiem wszystko, a okazało się, że jestem w najbardziej ciekawym fragmencie tego dochodzenia. Wiecie, że to nie z RAW-a pochodzi ta podglądówka? Spędziłem następne pół dnia, wiedząc już, że zmodyfikowany przeze mnie RAW nie uczestniczy w tym podglądzie. Jest pomijany. Ale skąd do cholery bierze się ten maleńki RAW, bo ja dalej widzę mignięcie? No właśnie, no i tutaj jest niespodzianka. Fujifilm, obchodząc trochę standard JPG, zajęło mi to trochę czasu, żeby zrozumieć i znaleźć, robi z JPG matrioszkę. Umieszcza tam jeszcze jeden plik podglądu. Prawdopodobnie w imię tej oszczędności baterii, nie? No bo to wszystko jest robione, żeby było lepiej. Okazuje się, że wewnątrz JPEG-a jest maleńki JPEG o rozmiarze 640 na 480 i on na chwileczkę jest wyświetlany przed tym dużym JPEG-iem, żeby zapewnić Wam znowu poczucie płynności. To nie jest podglądówka z RAW-a, która ma 4000 na 3000 pikseli. O niej w ogóle świat zapomniał w tym momencie. W tym momencie JPEG używany jest jako kontener, bo on ma w sobie miniaturkę, on ma w sobie podglądówkę, taką 640 na 480, której się do niczego nie da użyć i dopiero dalej ma właściwy swojego rozmiaru już duży podgląd, który jest używany w tym obszarze. To jest mega ciekawy fragment i no, mnie bardzo zdziwiło, że akurat JPEG jest używany w taki, a nie inny sposób. Teraz pewnie zastanawiacie się, gdzie to wszystko spina się z niedziałającą funkcją aspect ratio. Gdzie jest? Po co ja Wam zmarnowałem tyle życia? Bo pokazałem Wam, że
W przypadku samych RAWów podglądówka pochodzi z RAWa, tam jest JPEG 4000 na 3000 pikseli, czyli 12 megapikseli. W przypadku JPEG plus RAW, biorąc pod uwagę, że początki nazw są takie same, szukany jest ten duży JPEG. Jeszcze warto powiedzieć, jakby ten JPEG zniknął i go nie było, to Fujifilm oczywiście sięgnie po tą podglądówkę z RAWa. To tak, nie mówiłem o tym, ale tak to działa. Wiemy, że kiedy jest wszystko w porządku, wyświetlany jest ten duży podgląd. Jaki to ma związek z tym, że nie działa nam funkcja aspect ratio w trybie RAW? No bo to dalej się nie klei. No tutaj będzie walka o megapiksele. Słuchajcie, nie wiem dlaczego Fujifilm zdecydowało się, że poza samą możliwością korzystania z cropa i aspect ratio oddzielnie te dwie funkcje można ze sobą, uwaga, połączyć. No i to jest ten gwóźdź do trumny. Ta decyzja sprawiła, no że niestety bez tego pomocniczego JPEGa nie da się tego wyświetlić. Dlaczego? Jak zrobimy sobie cropa 80, to mamy obraz tam ponad 20 megapikseli. Jak dorzucimy do tego aspect ratio 17:6, to wiecie, że wynikowy plik ma tylko 9 megapikseli. To jest bardzo mało. To stanowi 10% całego kadru. No to teraz weźmy sobie z naszego RAWa 10% i zaznaczmy to. Tego praktycznie nie widać. Połączenie, danie możliwości użytkownikom połączenie tych dwóch funkcji produkuje tak maleńki wycinek kadru, że nie da się go oznaczyć w tym RAWie 4000 na 3000. A nikt nie chce modyfikować tej struktury, bo tam chodzi o wsteczną kompatybilność ze wszystkim, co jest na rynku. I dlatego potrzebujemy JPEGa. I tutaj jedna uwaga. Fujifilm w tym miejscu strasznie się boi, żeby ktoś nie chciał jeszcze przypadkiem zmniejszyć tego JPEGa i blokuje nam funkcję rozmiar zdjęcia. Mamy ją ustawioną na L, a w każdym innym przypadku możemy sobie jeszcze zejść z wielkością tego JPEGa na M i S. Tutaj już nie, bo tutaj mamy na starcie 9 megapikseli, a to jest bardzo niewiele. I to jest powód, dla którego ten JPEG jest potrzebny i to jest powód, dla którego aspect ratio nie działa w trybie RAW. Fakt, że tutaj w jednym z trybów to pokrętło nie działa i że trzeba tam włączyć JPEG plus RAW, to nie jest wielka sprawa. Ja nadal uwielbiam ten aparat, uważam, że to jest jeden z najlepszych aparatów Fujifilm, jakie do tej pory powstały. I to nie jest problem. Problemem jest podejście Fujifilm, które w instrukcji obsługi nie mówi o takim ograniczeniu. Ja, kiedy wyjąłem ten aparat z pudełka, włączyłem sobie tryb RAW, bo tak fotografuję ze względu na oszczędność baterii. Myślałem, że pokrętło jest uszkodzone. Ja nawet miałem dzwonić już do sklepu i mówić, że dostałem chyba uszkodzoną sztukę tego korpusu, ale później włączyłem sobie RAW plus JPEG i to zaczęło działać. Ale nadal byłem trochę zdziwiony, jakim cudem to pokrętło nie działa. Zupełnie mi się to nie kleiło w głowie. Więc nie dziwmy się ludziom, którzy zadają takie pytania i są zwyczajnie tym zaskoczeni. Najbardziej drażni mnie podejście na zasadzie nie pytaj, nie umiesz obsługiwać swojego aparatu, jesteś głupi, gdybyś nie był, to byś wiedział, że to jest tylko do JPEGów. Pokazałem wam, że wszystkie te argumenty to są banialuki. Przepraszam, że ja się odnoszę bezpośrednio do ludzi, którzy to napisali, ale oni piszą to oficjalnie i do ich statementu jestem przez innych użytkowników przekierowywany, bo tamci myślą, że przeczytali prawdę. Nie są dociekliwi, łykają to jak pelikan i powtarzają to. Jeszcze z pewnego rodzaju dumą, że wiedzą. No i okazuje się, że nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. No oczywiście, że nie, bo dojście do odpowiedzi zajęło mi 4 dni. I ja się przy tym naprawdę napracowałem, przy czym dziś mam wielką satysfakcję. Jeśli komuś zmarnowałem te 20 minut, przepraszam. Ja na początku filmu mówiłem wam, tu nie będzie romantycznie. Natomiast bardzo się cieszę, że udało mi się tą sprawę dokończyć, wyjaśnić, zrozumieć pewne rzeczy, jak działa Fujifilm i na końcu wam to przekazać. I chciałbym, żeby nasza polska społeczność posługiwała się rzetelnymi informacjami. To mnie naprawdę bardzo cieszy. Co więcej, dla Fujifilm Polski, jego oddziału mam jeden prezent. Słuchajcie, nie będę tego zgłaszał Japończykom, bo to jest bez sensu. Powiedziane było w statemencie, że generalnie ta funkcja dużego podglądu
sprawia, że to wszystko działa w sposób fenomenalny, możemy sobie scrollować i tak dalej. No i jest jedno miejsce, kiedy to przestaje działać. Nikt o tym bugu jeszcze nie powiedział, bo nikt go nie znalazł. Nie jest wielki, ale możecie z tym pójść do Japończyków i powiedzieć, że jednak nie wszędzie jest tak słodko. Jeżeli włączycie sobie zapis JPEG plus RAW z rozdzieleniem JPEG na kartę drugą, RAW na kartę pierwszą, to podglądy nie działają tak, jak powinny. No i niestety wtedy również aspect ratio zamiast wyświetlać nam kawałeczek, wyświetla nam całego JPEGa w rozmiarze 4000 na 3000, bo niestety aparat głupieje i nie jest, ponieważ nie znajduje na karcie, na której znajduje się plik RAW, odpowiadającego mu pliku JPEG z tym samym przedrostkiem nazwy, wyświetla to, co ma pod ręką, zamiast sięgnąć na drugą kartę. To taka wisienka na torcie. Możecie im to zgłosić, bo to jest prawdopodobnie działanie niepożądane. Dziękuję Wam za uwagę. Co mogę jeszcze powiedzieć? Chciałbym powiedzieć jedno. Fakt, że nie urodziliście się w Nowym Jorku, Sztokholmie, Berlinie, tylko jak ja na przykład jesteście, jakby to ładnie powiedzieć, prowincjonalnym głupkiem, nie sprawia, że nie możecie dowodzić swojej racji, szukać i znajdować odpowiedzi, których nikt przed Wami nie znalazł. Tyle. Z tym Was zostawiam. Pozdrawiam i dziękuję za spędzony wspólnie czas. Słuchajcie, na sam koniec jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Jestem przekonany, że w jednym z najbliższych update'ów Fujifilm poprawi to zachowanie aparatu, nie chcę nazwać tego błędem, i po prostu wymusi w momencie, kiedy przekręcimy pokrętło aspect ratio na cokolwiek innego niż proporcje 4:3 pracę w trybie RAW plus JPEG, będziecie mogli wrócić do moich słów. Myślę, że niedługo okaże się, czy mam rację. Dzięki.